Kamilu, wracamy do składania 2JZ, część druga. Dzisiaj góra. Tak jest. Mamy jeszcze na poczekaniu rozrząd i pompa wody chyba. Mamy jeszcze na chwilę Mateusza, który ci pomoże. Pomóc, no bo ty tak... No ja masz, dwie lewe ręce i w ogóle Słabeusz. Mateusza potrzebujesz do tego, żeby położyć jeszcze głowicę, tak? No później już zostaniemy sami, także będziemy sobie kręcić. Okej, dobra. To krótki no wstęp. Szyleczka już mamy na miejscu. Śruby tylko jeszcze dokręcę sobie na moment obrotowy, znaczy na Newton. To też musisz wyciągnąć. I tyle no. I dobrze. Skręcamy, później wkładamy szklaneczki, wałki. Jest już późna pora, więc Mateusz będzie uciekał. Tutaj się troszeczkę nie... Czekaj. Na przykład idealnie teraz. No i Siadło. ja już sobie poradzę. Dobra, dzięki, to na razie. Mateuszu, dziękujemy za udział z odcinku. Twój epizod dobiegł końca. No dobrze, to możemy przejść do właściwego wstępu. Składamy 2JZ, drugi odcinek. Co dzisiaj będzie Co w planie mamy tak. w planie? Bo chciałem wszystko, ale panowie ze szkiełkowania nie wywiązali się jeszcze, że tak powiem, z powierzonego zadania i nie mamy miski olejowej. Więc złożymy sobie dzisiaj głowicę właśnie w tym momencie. Włożymy szklanki, kolejny etap to wałki, mostki do wałków, no i będziemy spinać pompę oleju i rozrząd. I pompę wody. Dobra. Nie ma też pokryw zaworów, bo one też jeszcze muszą być pomalowane, ale to już będzie taki cały słupek, powiedzmy, z rozrządem na gotowo, tak? O, fajnie. No dobra, czyli to zobaczycie w dzisiejszym odcinku. 6, 8, 10, 12. Co liczysz? Wiesz co, podkładki? To są takie podkładeczki? O, te. Jeszcze tylko zapomniałem, sprawdzimy dociągnięcie tych szpileczek, ale to z takiego naprawdę małego niutka, także takim malutkim kluczykiem, bo żeby nie było, że z łapki, jak ostatnio mówiłem, że z ręki, pamiętasz, tak? No, mówiłeś. Także trzeba sprawdzić, żeby nie było. Jakim momentem? Wiesz co, tu jest chyba, czekaj, jeśli dobrze pamiętam, 15 N niecałe. Ślepimy, żeby nic nie wpadło. No tutaj masz, zobacz, Briana cały zestawik, czyli sprężynki, talerzyki. Czyli mamy wzmocnioną całą górę, tylko tutaj w tym przypadku zawory zostały seryjne. Okej, a jaka płynie korzyść z tego, że są wzmocnione te sprężynki? No w momencie, kiedy kręcimy silnik wyżej, czyli na sprężynę i na zawór działają dużo większe siły przeciążające tą sprężynę, no to im wyżej kręcimy motor, potrzebujemy większy, twardszy materiał, czyli twardszą sprężynę, która to utrzyma po prostu. Będzie w stanie się szybciej domknąć, tak? Występuje też taki efekt, ten valve float, o którym mówiłem wcześniej. My mieliśmy takie coś, a to zaraz ci powiem w jakim aucie, a tutaj co chciałem powiedzieć. W momencie, kiedy robisz taki sprzęt, powiedzmy, nie wiem, w oparciu o seryjną głowicę G na 600 koni, no to już przy 6,5, 6600 będą występowały takie problemy, że efekt będzie taki, że będziesz dorzucał mu zapłonu w ustu, a on po prostu nie będzie chciał robić, albo stanie na wykres, albo zacznie wszystko spadać po prostu, tak? To będzie jakieś tak zwane współotwarcie zaworów? Tak. Okej. Najprościej mówiąc. Czyli te akcesoryjne sprężynki pozwalają na zakręcenie silnika wyżej. Znaczy taki basicowy temat to jest, jeżeli na przykład robisz GA i chcesz mieć 600 koni, to wrzuć sobie powiedzmy z GT używki na przykład, to jest taka wersja budżetowa, no ale jeżeli chcesz mieć zrobiony piec tak jak należy, no to tu trzeba zainwestować i czy to Brian, czy Supertech, no jest dużo zestawów generalnie, tak, czy Ferrera na przykład, także. Okej. I tutaj rozumiem, że właściciel zainwestował w Briana. Brian, no bo to wiesz, do JZ-ów to taki, no tutaj akurat wałek jest inny, bo tutaj mamy Kelfordy, które jakby pierwszy raz składamy na Kelfordach ten sprzęt, natomiast to jest ogólnodostępne w Polsce i to tak naprawdę chyba wszyscy na tym składają. Tutaj jeszcze występuje bardziej hardkorowy temat, bo jeszcze masz podwójne. Chyba takie nawet ma Leo u siebie, no bo u niego przecież prawie do 10 koła się to zakręciło. Znaczy my chyba nie zakręciliśmy do 10, ale jest możliwość. Znaczy on planował, tak, a jakby z tego co wiem to chyba już ma włożone podwójne, więc tam już to powinno wytrzymać nawet i takie obroty generalnie, tak. O ile pamiętam, to u Leo kręciliśmy do 9. 8900 chyba. No, tak pod 9. No. Tak jest już. To i tak jest kosmos. Dobra, idziemy dalej. Dobra. Taką ciekawostkę w takim starym silniku L28 w Datsunie, który utorbialiśmy i też nie wiedzieliśmy taki pierwszy przypadek o co kaman, bo właśnie ten efekt, to wtedy jakby się dowiedzieliśmy o takim naprawdę stricto działającym efekcie valve float, to znaczy tam w ogóle był hardcore, bo wyobraź sobie, że stroisz auto i masz ustawiony na przykład target odcinki na, nie wiem, 6300 przykładowo, tak? A motor nagle sam z siebie tnie sobie to w sposób mechaniczny. Ja nie wierzyłem w to po prostu,
naprawdę, czyli jakby odcinkę masz w sposób mechaniczny, czyli zawory dochodzą do pewnego momentu, jakby ich twardość, przepraszam, sprężyny wytrzymuje, a potem tak naprawdę występuje takie coś, że no nie potrafię tego ci wytłumaczyć, ale ja odczuwałem to w taki sposób, jakbyś miał po prostu wymuszoną odcinkę, ale nie w sposób elektroniczny z kompa, tylko jakby silnik sam mechaniczny. Był w stanie tylko kręcić się do pewnej partii obrotowej i koniec, po prostu i stał, nie? Na tej zasadzie. Okej. Robiliśmy silnik z 67 roku, który był dla Datsun Europe, który był, wiesz, tam powiedzmy po rewizji seryjny piec i zrobiliśmy z niego tam, nie wiem, 400 koni przykładowo, tak? Także, a czapa była, wiesz, z seryjna z wolnossaka, więc... Dobra, ale to gdyby założyć takie twardsze sprężyny do takiego silnika, to on by się zakręcił wyżej? Oczywiście, motor zaczyna generować, zaczyna mieć... Czyli to jest taka samoistna blokada, że on się nie zakręci wyżej niż faktycznie fizycznie może. Dlatego to jest taki ważny mod moim zdaniem, jeżeli chodzi o właściwie każdy silnik dobrze poskładany turbo, tak? Także no, pytanie jest tam bardzo ciekawe na przykład a propos twojego VR-a, bo tam dowiadywałem się i tam generalnie seria to dosyć dużo znosi, nawet jeżeli chodzi o głowicę. Też słyszałem, że głowica w VR-ze jest Także dobra. Jestem ciekawy, jakie tam masz zawory i jakie masz sprężyny na przykład, bo ja jedyne co mogę powiedzieć, że kojarzę, że w zimowym wojowniku zamiast zmieniać sprężyny wsadziliśmy podkładki, żeby były one bardziej ściśnięte. No. Dobra, tyle tytułem zaworów, idziemy dalej, tak? No, z paluszka dokręcamy nakrętki wszystkie, później... Nakrętki, szpilek głowicy. Tak. Tutaj jest taka ciasna dziurka, że nawet jak klucz kupujesz, to musisz go sobie stoczyć tutaj, żeby to się zmieściło. Znaczy można to też obrobić w sposób mechaniczny gdzieś przy obróbce, ale... Skręcamy głowiczkę. Jakimś konkretnym momentem? Ja tu tak na parę etapów, na razie to takie chyba 40 N może. Skręcimy. Skręcałeś kiedyś głowicę? Nie, nigdy. Wieszałeś się na kluczu? Chyba Kuba mi nigdy nie dał klucza, żebym dokręcił mu głowicę. No to chyba ważne. Stresujące jest, bo się wisisz. No to nie wisisz na kluczu, no masz momenty i robisz co trzeba, ale generalnie w niektórych głowicach to tam wiesz, masz 2 razy 90 stopni, potem jakieś takie tematy, wiesz. No tak, kojarzę takie czasami, tematy. Wiesz, pod strzała. No jest to czasem niezły wysiłek. Kuba tam cały czas, wiesz, analizuje. Teraz z bicka, teraz z pleców. Nie, ja to tam wiesz, delikatnie robię swoje i tyle. Kolejny etap. Nie, co teraz? 90 stopni? Tak, dociągniemy. O, widzisz, jeszcze zapracowało. Kurde, kogoś przytrzymał silnik, co? No tak, o. Będzie mi łatwiej. Tylko żeby nie robić jakichś głupich min, co? Wiecie, że to jest Niczym się nie przejmuje. stresujący moment. Nabiera powietrza. No, ma większy łap ode mnie. No, Kuba chodzi na siłkę. Ja może jakbym miał trochę więcej czasu, kiedyś go potrzymał na raz. Zapomnij. No tutaj masz, zobacz. Instrukcja ARP. Tak, no to masz 80 OBS-ów, no to masz 110. Czy tu masz dwie miary, tak? Tak. Gdzie jest 80? No tu masz. A, tu. Okej. Czyli 110 N. No ale dociągnęliśmy na 120, tak jeszcze... Znaczy co kto lubi, no ja tam zawsze troszeczkę z łapki jeszcze muszę dodać po prostu, żeby być pewniejszym siebie. Także tak to wygląda. Kurde, jak to ładnie wszystko przygotowane. Nie, tak wiesz, żeby się Nie jeździło. nie jeździło po prostu. Tu mamy ponumerowane, wszystko czyste, także nawet czujniczek jest, położenie wałeczka nowe, zobacz. Fajnie. Kurde. Estetyka na najwyższym poziomie. No co to na najwyższym tam, trochę tam, jakiś kawałek czegoś. Ale takie czyste składanie cieszy chyba podwójnie. Tak, tylko wiesz co, przygotowywanie tego wszystkiego to jest po prostu czarna, brudna robota, nie? No tak, a może stąd ta satysfakcja, jak przygotujesz dużo, się narobisz przy tym, to później składanie na takich czystych częściach. Tak jak, o zobacz, teraz myśleliśmy, bo się pytałeś ostatnio, takie coś fajnego, o pyk. Lucik? Tak. Okej. Także mamy... Pokaż co to, bo na pewno padną pytania. No jest jakiś taki ster motoru. Okej. Nic chyba jakiegoś tam zwyczajnego, ale... Dobra, i teraz złożymy sobie szklanki. No i potem smarujemy, znaczy łoże już mamy posmarowane do wałków i możemy składać całość. Także powoli. Pora na szklanki. Tak. Ja jestem tym, co tutaj ciągniecie za język. Do czego służą szklanki? Poza tym, że do picia alkoholu. No jak do czego? No kurde. No czekaj, zaraz założymy wałek, to będziesz wiedział. No, krzywka wałeczka. No dobra, to może inaczej. Dlaczego krzywka wałka nie może działać bezpośrednio? No bo to by się rozpierdoliło. Aha, czyli to jest... Nie no, generalnie czy to jest na mechanice, czy to jest na hydraulice, musi tutaj być zachowany odpowiedni luz, tak? Poczekaj, bo zapomniałem o co pytałeś.
Ja cię zapytałem o to, dlaczego wałek nie może działać bezpośrednio na to? Co to są szklanki, do czego służą? Znaczy, czy w przypadku, jak tutaj mamy hydropopychacz, czy tak jak tutaj zestaw, czyli sztywna szklanka i płytka, no to tutaj między krzywką a tym elementem, czyli w tym przypadku jest szklanka, musi być odpowiednio zachowany luz, tak? Czyli jeżeli będzie za duży, no to głowica będzie głośno pracować, będą tam jakieś mikrostraty na otwieraniu się tego zaworu. To może jeszcze jedno pytanie wtrącę. To czemu na przykład nie można byłoby tego zrobić tak, żeby ten luz był odpowiedni, ale bezpośrednio do tego elementu? Można zrobić też tak, dla przykładu, taki silnik modyfikuje się w ten sposób, jak na przykład jeździsz sobie na antilagu. Czekaj, to są tak zwane talerzyki, tak? Tak. Czemu wałek od razu nie... A to nie, już ci powiem, może być tak zrobione, bo taka modyfikacja tego motoru, poczekaj. Tworzyć. No tak, no pokażę ci jak to wygląda. Tutaj mamy czysto mechaniczną konstrukcję w taki sposób, to możesz sobie, płytki są wymienne, więc nie musimy obrabiać. Co mają różne grubości pewnie. Tak, można sobie je dobierać, więc nie musimy obrabiać za każdym razem. Jeżeli na przykład po jakimś czasie pojawi się jakiś luz, zacznie głośniej pracować, no to robisz sobie inspekcję szczelinumierzem, tak jak tutaj będziemy to składać, pokażę ci jak to się robi. No i sprawdzasz sobie, wtedy bez rozbierania głowicy i silnika możesz sobie po prostu podmienić taką płytkę i ustawić to, tak? Natomiast istnieje też rozwiązanie tak zwanej sztywnej szklanki, na przykład robi się to w takim silniku, kiedy masz tutaj hardkorowego antilaga i strasznie wysoko kręcisz. Takie rozwiązanie ma u siebie właśnie w tych naszych projektach, nazwijmy to Leo, że ta szklanka jest tutaj płaska, cała, czyli ona nie ma możliwości regulacji płytką i wtedy regulujesz tylko wysokością i długością trzonka i jakby... Zaworu? Tak. Okay. Znaczy, no robisz to w sposób, znaczy w obróbce generalnie u chłopaków, tak, także, znaczy u chłopaków, jak to działa, no albo robisz sobie podfrezowanie gniazda i wtedy zawór wjeżdża wyżej, albo sobie szlifujesz tutaj jakby tą część zaworu, która powoduje, że on jest wyższy albo niższy po prostu i to tyle, tak? Okej. W ten sposób, albo jeszcze, tak jak masz w innych motorach, masz tutaj hydraulikę, czyli po prostu zakładasz sobie szklankę, no i wszystko się dzieje samo, tak? Szklanka jest policzona i ona ma swoją sprawność do pewnego momentu tylko że widzisz, wtedy na przykład taki silnik możesz wyżej kręcić, bo nie ma problemu z tym, że ta szklanka przestanie działać, coś się z nią stanie. Do momentu, kiedy nie zostanie w sposób mechaniczny uszkodzona, no to działa zawsze. Bo na przykład bywają takie przypadki, że ten element właśnie na jakichś hardkorowych antilagach albo tego typu rzeczach pęka po prostu na pół lub się jakoś tutaj, no nie wiem, robi się coś takiego i powiedzmy uderza w wałek i no i uszkadza się tu, tak? Także, a w momencie, kiedy masz na przykład hydrauliczną hydropopychacz, to też na przykład, dajmy na to, mamy silniki M50, mogę się posłużyć przykładem, które na przykład kręcą się, nie wiem, do 6,5 tysiąca i potem też jakby ta hydraulika już nie jest w stanie tego ogarnąć, tak? I wtedy się przechodzi na mechanikę, tak? Także to taki najprostszy przykład. Okej. Tu rozumiem, że to robi głowicowiec prawdopodobnie, tak? Że już podobierał te odpowiednie grubości tutaj płytki. Tutaj zostały wszystkie, bo były w idealnym stanie. Nie, to już co chyba, nie, w tym silniku wszystkie. Tutaj zaworami wszystko było zrobione. Aha. Także płytki zostały, nawet możemy je zmierzyć. Jaką mamy grubość? 3 mm. Okej. I to jest jakaś nominalna wartość? No, tu widzisz, że to jest seryjna, która była w tym silniku. Tutaj mogę ci pokazać, czekaj, dla przykładu, żeby nie być gołosłownym. Tak, znaczy to tak wygląda nowa, no po prostu jest nowa i czekaj, rozerwę, nie chcę się tego otwierać. Okay. To też jesteś w stanie kupić jakby w każdym tam sklepie typu jakiś sermotor albo coś takiego, także. Tutaj wszędzie są nominały, dlatego że zawory są też powiedzmy... Tak, no jakby zostawiliśmy to, nie widzieliśmy potrzeby wymiany tego na nowe, nie są zużyte, nie mają tutaj jakichś... Czy ty to później tak czy siak sprawdzasz szczelinomierzem? Tak, to i oczywiście sobie wybiórczo sprawdzimy po prostu jak to zostało zrobione w szlifierni po prostu i zawsze się to robi, tak, przed jakimś tam następnym etapem składania po prostu. No i oczywiście w takich silnikach, które są bardzo, bardzo wysilone, no to też raz na sezon, mówię o takich jakichś driftowozach, to nawet częściej, ale w takich streetowych wozach, nie wiem, gdzie już mamy 700-800 koni, no to takie rzeczy powinniśmy sobie raz na rok zdjąć pokrywę i sprawdzić po prostu. No tak jak w motocyklach. To też pracuje. W motocyklach tak często się właśnie robiło, pamiętam. Tu już chyba nawet był. Tyle tak ciaśnie trochę, ale spoko. Już mamy wszystko wyczyszczone, więc kwestia przetarcia i można montować. Długi, co? No właśnie chciałem powiedzieć, że sprawia wrażenie jakiegoś bardzo długiego. No dobra, to mamy. No za każdym razem tu trzeba nie żałować, wiesz, oliwki, no bo to... Aczkolwiek jak pamiętam te odbary, to one były jeszcze dłuższe. Jeszcze dłuższe, tak, właśnie byłem wczoraj
u dziaków i zawoziłem w firmie Dziak Motorsport i zawoziłem swój silnik. Także już chyba powolutku ruszamy z projektem. Cały czas brakuje nam do szczęścia, by móc nagrać kolejny odcinek Korb. Ale wiesz co, stwierdziłem, że nie będziemy marnować czasu i zawiozłem to już po prostu Nie, no dzieje, pewnie. bo tam wszystkie części są już do tego, żeby ruszyć z pracami, także chłopaki się bardzo zdziwili, że to takie duże. To jest pierwsza bara, którą robią? To znaczy, oni tak. Wiem, że tutaj już gdzieś pod Warszawą coś już było działane, ale to owiane tajemnicą jest, więc nie wiem. Czyli ten wóz, o którym mówisz, jeszcze nie jeździ? Nie słyszałeś o tym, żeby ta bara? Ale słyszałem, że jakiś silnik ktoś już gdzieś tam właśnie oddawał do obróbki czy coś, także jakaś, czy plotka, czy nie wiem, ale coś tam się... Zobaczymy, kto będzie pierwszy na mecie. Nie, ale tam nie mam jakiegoś... Nie, no wiesz, ale fajnie byłoby móc powiedzieć, że pierwszy odpalony silnik Barra w Polsce, co? Ale to... Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tu jest fajnie, bo w Jodzecie mamy mocne tutaj te szpileczki i nawet te mostki. Pamiętam w airbagach, Boże, to już mi się śni po nocach, bo czasami zdarzało się naprawdę tam z małym momentem to dokręcasz, ale potrafiły, wiesz, te śrubki po prostu, nawet jak głowica była, wiesz, jakaś przegrzana, wypracowana, to po prostu dociągałeś i wiesz, i nagle, wiesz, wychodziło ci z miechem, ze śrubką. Tutaj nigdy mi się coś takiego nie zdarzyło po prostu, co jakby świadczy o tym, że ta konstrukcja jest dużo mocniejsza po prostu. Względem airbaga. Tak. No. Ciekawości. To ma 8 mm, a tam w airbagu masz 6. Także czyli ta średnica... Ale też materiały, to jest inny w ogóle, wiesz. To jakoś tak lepiej to wszystko jest zrobione. Zresztą już rozmawialiśmy ostatnio na ten temat. No tak. Airbag może brzmi lepiej. Nie no, airbag też jest zajebisty, ale no... Ale chyba lepszą konstrukcją jest JZ. Chyba tak. Jeszcze tylko muszę sprawdzić, czy strzałeczkami wszystko do przodu. Ale jest. Jakie strzałeczki? No zobacz, to właśnie jest przewaga silników japońskich nad niemieckimi. Oczywiście ktoś mnie na pewno zhejtuje za to, ale bo lubię też silniki niemieckie, ale tutaj jest wszystko fajnie opisane. Tutaj masz literkę I, czyli intake i masz numery od jednego do końca. No nie sposób jest się pomylić, naprawdę. No to jest mega proste. I tak jak mówię, na przykład jakieś, wiesz, tematy znaków w rozrządzie czy coś, no tutaj to jest wszystko takie podejście pro do osoby, która się będzie tym zajmować, czyli do mechanika po prostu, tak? No dużo łatwiej jest to wszystko ogarnąć. Tutaj, pytałeś co to jest? To mamy tutaj stopkę jedną od strony ssącej, czyli od strony, która jest z VVTi-em, czyli ze zmienną fazą. No i tutaj jedna stopka też jest jednocześnie takim elementem, to jest oczywiście element wymienny elektrozawru, który steruje pracą zmiennej fazy. Tutaj oczywiście też dajemy odrobinkę silikonu w tym miejscu, tak jest też w serii. No i tutaj jest miejsce na uszczelniacz. Więc 4 śrubki i mamy już jeden wałek praktycznie skręcony, potem tylko jeszcze sprawdzimy na moment i przechodzimy na drugą stronę. Wszystko uszczelniasz. Zawsze tak wciskam już teraz. Jakiś poproszek jest. Kurde, stresuję się, tak patrzysz, no. Zaraz mi coś nie wyjdzie. To prawda, że fabryka Toyoty wznowiła produkcję 2JZ? Można sobie kupić nowy? Wiesz co, części słyszałem, że tak. Blok to już od dawna jest dostępny i to chyba nawet w dużych ilościach. Wcale nie jest jakieś takie, znaczy to są duże pieniądze, ale nie jest jakiś kosmicznie drogi nawet przy obecnych cenach. Co to znaczy? No chyba, znaczy to jest dużo, ale z tego co pamiętam to chyba, ale żeby nie był ten, bo takie plotki słyszałem, koło chyba 40 000 kosztuje dół cały, z tłukami, ze wszystkim. No i głowica to chyba... w sumie jak na części ASO to chyba nie jest dużo, co? No. No i głowica kiedyś słyszałem, że koło dycha, ale to wszystko można sprawdzić, bo to takie... Szczerze? To jeszcze biorąc pod uwagę, że realia za granicą są dużo bardziej kolorowe jak u nas, czyli dla nich to można powiedzieć, że jest jeszcze tańsze jak dla nas. No tak, u nas jest wszystko to oni żyją w raju, że sobie mogą kupić takiego... Musimy dwie śrubki jeszcze wyczyścić, bo takie brzydkie są. Nowego 2JZ. No tak, to prawda. No i tu już jeden jest. Jeden jest gotowy. Jeszcze tak wiesz co, ja to mam takie zboczenie, muszę to 20 razy sprawdzić, więc sobie tak jeszcze przelecę do początku. To ci pewnie nieraz uratowało przed jakąś rutyną. No to jest taka, wiesz. Dobra. No to mamy jeden. Tutaj zobacz, jeszcze zamontujemy, tylko nie wiem czy dzisiaj, bo taki mam brzydki ten przewód. Może go mi się uda doczyścić. Tutaj mamy zasilanie, które idzie z bloku tędy. No i tutaj zasilane jest cały VVTi i sterowany tym zaworkiem. Czyli druga strona jest tak samo. Już drugi gotowy. No tak, tutaj mamy czujniczek od położenia wałka.
Jest różni się od 1JZ, bo tutaj masz 3 wypustki, tak żeby komputer widział dokładną pozycję wałeczka. No i to działa całkiem sprawnie. Tutaj naprawdę ustawienie jakichś takich bazowych... na czym najczęściej się ktoś tam wykłada, to wiesz, strojnie może przebiegać poprawnie, wszystko jest ok, ale bardzo dużo błędów jest popełnianych właśnie tak, że źle jest synchronizowane, wiesz, położenie wałka i na przykład, nie wiem, przykładowo dajesz warunek w komputerze, nie wiem, 10 stopni, a realizuje ci 5, 7 albo 4, tak mówiąc bardzo obrazowo, tak? Także to no tak, ty chyba nawet od tego często zaczynasz strojenie. Sprawdzasz... No oczywiście zapłon na lampę sprawdzamy, no właśnie. Druga opcja to ustawienie, czy wałek, to co widzi, to co jakby żąda komputer, realizuje później tutaj silnik, czy w tym przypadku ten elektrozawór, który przesuwa nam cały wałek. No zwykła osłona taka, wiesz, do tego, do rozrządu. Ale ładnie. Cały ten silnik taki jakiś czysty. Za czysty. Musi być klient, kurde. No i tu mamy zmienną fazę, to nie weszło. Na co teraz kolej? Na VVTi'a, czyli zmienną fazę. Zobacz sobie tutaj, teraz później przekręcimy wałkiem, zobacz sobie zakres pracy jaki jest duży, nie? To jest tak chyba około 35 stopni z tego. To jest ta regulacja. Tak. A realnie z jakiego zakresu korzystasz? Wiesz co, no to puszczasz dołem tak naprawdę, żeby zespulować turbosprężarkę, żeby spowodować, żeby motor wygenerował jak najwięcej newta na dole. W niektórych przypadkach ciągniemy to powyżej tam 4,5-5 tysięcy, ale najczęściej kończy się tym, że ten wałek musisz wygaszać po prostu. To nie jest tak, że im więcej, tym lepiej po prostu w każdej partii obrotowej. Nie, no ten silnik w pewnej partii potrzebuje tyle stopni, w innej więcej, mniej, no poczekaj. Zależy od obrotu. Zależy od obrotu, czekaj, tylko muszę jeszcze Ciebie poprosić, zaraz założymy tutaj klucz. Żeby przytrzymać Ci wałek. Jakoś się kręci, możemy je zakręcić, przykręcimy. Ale nie jesteś przez to w stanie dokręcić tego. No nie, dobra. Musisz mi pomóc. Dobrze. Oczywiście. Tylko wiesz co, jeszcze muszę się w klucz demonetyczny uzbroić. Trzymasz mocno? Trzymam. Niezwyczajno. Ale kolor ładny. Tak, trzeba śrubki wymienić, bo to są zrobione z ryżu. się rozkręcają. Trzymasz mocno? Trzymam mocno. Co no, czekaj, zakręcę, zobaczymy czy wszystko śmiga. A to ten, marker. Ja się przepraszam, że coś... Coś się porysowało? Tak. Opuściliśmy sobie, wiesz, z dół silnika, żeby nic się ze sobą nie spotkało. Więc możemy sobie bezpiecznie zakręcić wałkami, zobaczyć czy lekko pracuje, czy wszystko jest ok. Ustawiliśmy sobie górę mniej więcej na znakach. No i teraz wiesz co, tak, teraz trzeba złożyć pompę, zaraz Ci powiem co w niej przerobiliśmy. No i później założyć obudowę od pompy wody. Pompę wody i możemy spinać rozrząd. Okej. Będziemy mieli cały front zamknięty. No i chyba na tym etapie dzisiaj skończymy, bo nie mam miski jeszcze i nie mam pokryt zaworów, ale zakręcimy sobie już nim całym, zobaczymy, wiesz, czy tutaj pojawi się na pewno. Czy ożył? Tak, kompresja, no i dobrze. Tyle na dzisiaj będzie. No to rozmawialiśmy wtedy o pompie, pamiętasz o tym sprytnym modzie z dziurką? Tak jest. Tutaj mamy szósteczką, wiertełkiem delikatnie wywiercony otworek do tego miejsca, do uszczelniacza. No i wiesz co, też przy okazji zawsze robimy sobie rewizję, bo ja wiem, że to są nowe fabryczne rzeczy, ale wiesz co, mieliśmy kiedyś taką sytuację, że naprawdę fakt autentyczny, wyjęliśmy pompę z oryginalnego toyotowskiego opakowania i rozebraliśmy ją w środku, miała delikatne, naprawdę takie mikroślady korozji, czy tak jakby była gdzieś przechowywana w jakichś warunkach, wiesz, gdzieś zawilgotniałych czy coś, więc warto to czasami sprawdzić, tutaj dać troszeczkę oleju przed pierwszym. Oczywiście jej się później napełnia, my robimy zawsze tak, że odkręcamy tutaj tą część i pompujemy sobie całą pompę tak, żeby ona nie pracowała na sucho. Czyli ten moment rozruchu w przypadku tych naszych silników, no nie ma takiej opcji, żeby to poszło po prostu, że czekamy do momentu, kiedy ten olej się pojawi, tylko pompujemy najpierw pompę i później już jakby cały układ jest pompowany, wiesz, zdejmujemy. Tak, przy wymianie oleju z filtrem oleju. Po prostu. Czy przewód z turbiny się zdejmuje, czy z jakiegoś czujnika, do momentu, kiedy nabije się cały układ i napompuje się cały silnik olejem, dopiero wtedy bezpiecznie odpalamy motor. To dla bezpieczeństwa. Tutaj jeszcze taka, czy ciekawostka, czy nie, no, tu masz znak jeden, tutaj, drugi tutaj do tego rotora, więc składasz to w taki sposób, czekaj, żeby się nie pomylić. O tak, i po prostu wkładamy tutaj i skręcamy. To są też takie beznadziejne śrubki, bo jest to zrobione na śrubki gwiazdkowe. Masz na myśli tą pokrywę? Więc trzeba się... Słucham? Tą pokrywę? Nie, o ten element, tak, o tutaj to. No właśnie, to mówię. O tak. No i tutaj jest to najczęściej złożone na klej fabrycznie i ciężko jest to odkręcić, więc trzeba się troszkę nad tym... To już kiedyś opowiadałeś, że odkręcić to nie takie hop-siup. No ale to
to chyba tyle. No i to za chwilę wyląduje na silniku. Tutaj już mamy brakujący uszczelniacz. Tutaj też montowany jest fabrycznie czujnik położenia wału. W tym miejscu tutaj mamy trigger, który sobie pracuje. Zobaczcie, jest tu czego nie ma. Zaraz go założymy. Tutaj jest tylko napęd do pompy. No i stąd silnik dostaje też, komputer dostaje informacje o prędkości obrotowej wału. Czyli to jest jak czujnik położenia wału. Tak. Okej. Czyli to jest, można powiedzieć, seryjna pompa z jedyną modyfikacją, tą średnicą tego otworu. Tego otworku spustowego i to wszystko. Fajnie. Troszeczkę dosłownie. Kiedyś jak będę chciał złożyć 2LZ, to już będę umiał. Oczywiście z filmem. Ale to wiesz, każdy ma tutaj jakiś swój patent, więc myślę, że tak już muszę troszkę dać. No chciałeś? Elegancko i teraz. No i tu, tak. Proste, czy nie? Proste. To tak dla przykładu w airbagu masz to tak w takiej mikroskali. Aha. Może nie o połowę mniejsze, ale dużo. Czy za tym idzie niższe ciśnienie? No mniejsza wydajność tutaj. Zobacz, jakie tutaj masz kanały olejowe. To jest jakiś kosmos po prostu. Zobacz, jakie wielkie Palca otwory. można spokojnie wsadzić. Bez problemu, także. No mi się to podoba i kojarzy z zegarmistrzem, że tak pasuje te kształty No do i siebie. tutaj masz już, z takich jeszcze rzeczy, bo rozmawialiśmy o tym napędzie poprzednio, to tutaj zobacz, na wale jest on fabrycznie już wpracowany na ciepło i to sobie tak jest razem z wałem zespolone. Natomiast jak kupujesz zestaw strokerowy, na przykład w moim przypadku było to kilkukrotnie ZRP, bo tego typu zestawy używaliśmy, to ten element Briana Crowera musisz dokupić i on kosztuje, teraz nie sprawdzałem, ale płaciliśmy 1000 zł za sam ten element. Tak? Wow. Czyli wiesz, wydajesz na stroker kupę kasy, jeszcze musisz kupić tą bieżnię, tak żeby napędzała pompę. Dobra, jest git. Nienawidzę tych śrubek. Tego się tutaj w żaden sposób nie uszczelnia? Niczym? Nie, to jest tak składane fabrycznie i tutaj żadnego silikonu, uszczelek czy czegokolwiek nie używamy po prostu. No, lecimy. Kurwa, ręka mi się będzie No trzymać. właśnie, chciałem powiedzieć, że teraz nie możecie ręka omsknąć. Patrz, pasuje nawet. Tutaj ważny moment. No, elegancko. Widzisz, jak to wszystko pasuje? Tak się składa Jasona. Kurde, wszystko Widzę, że jesteś dumny. Aż usiadłeś na fotelu. Pooglądać. No, późno jest. Godzina, kurde, jest już po. A właśnie, a propos późnej godziny i zmęczenia. Ostatnio... O kurwa, zaczną się trudne pytania. Nie takie trudne. Nie? Myślę, że to ty będziesz miał coś do powiedzenia. Narzekasz ostatnio, że masz dużo pracy. No bo zobacz, spójrz tam, to wszystko jakieś silniki do zrobienia czy coś, potrzebujemy do pomocy kogoś. Pytali się, czy w ogóle BM-kę będziemy nagrywać, bo tam ten silnik z BM-ki masz. Nie o to chciałem pytać. Wiesz, o co chcę zapytać? No pewnie tak, bo rozmawialiśmy o tym. No, podobno będziesz szukał jakiegoś pracownika. No bo każdy pyta kiedy, mamy trochę takich braków teraz. No i jakieś tam problemy terminowe z racji tego, że jest nas trochę mniej w składzie i kogoś tam byśmy potrzebowali do pomocy. No. Ale na stałe czy tymczasowo? To jest kwestia dogadania, już nie chciałbym tego publicznie jakoś tam poruszać, jakby ktoś był chętny, chciał spróbować swoich sił, no po prostu, tak? Zapraszasz do zespołu. W jaki sposób się ewentualnie potencjalni chętni mają skontaktować? Prosiłbym mnie jakoś tam w formie, gdzieś tam w komentarzach czy coś, tylko nie wiem, wejść do nas na stronkę, napisać i... Na maila, czy co? Czy na przykład, nie wiem, możemy na Facebooku na przykład, tak? Naszym firmowym. Czyli kontaktować się na przykład przez Face'a. A potem już telefon normalnie i standardowo, także... Dobra. Także no ja się przyznam do tego. Kilka osób już pytało mnie o to, czy Kiwi, Kupcio czy Kamil nie szukają nowych pracowników. Być może właśnie to jest ta okazja. To jest kwestia już później dogadania indywidualnie, więc tutaj nie chciałbym poruszać tego tematu. Jak, co, dlaczego, po co, bo to bez sensu. Ale nie, tylko dążę do tego, że znajdują się czasem widzowie chętni pracować z tymi warsztatami, z którymi ja pracuję, tylko nie wiem, czemu kieruję to pytanie do mnie, a nie bezpośrednio do tych warsztatów. No nadarza się okazja, w końcu ktoś z osób, z którymi nagrywam, szuka pracownika, tak więc można to zasygnalizować. No i co? Trudny ten silnik jest?
Ja ci to już kiedyś powiedziałem. Za każdym razem jak oglądam składanie silnika, wydaje mi się to takie banalne. Ale podejrzewam, że gdybym ja miał wziąć te wszystkie narzędzia i poskręcać te śrubki do kupy, to bym nie dał rady bez patrzenia w telefon. Czy właśnie powiem ci, że nie wiem, czy dzisiaj to zrobimy, ale chciałem ci powiedzieć, że każdą staramy się już tak od dłuższego czasu markować, czyli sobie wiesz, na przykład dokręcimy sobie korbę albo nie wiem, tutaj na górze wiesz, mostki od wałków, czy chociażby nawet pompę i będziemy tutaj sobie stawiać taką kreseczkę. To jest taka fajna metoda na to, że widzisz po prostu, czy coś się z tym zadziało. Po jakimś czasie, jakbyś chciał do tego wrócić, zrobić jakąś rewizję czy coś, no to taki bardzo banalny, prosty, prozaiczny sposób. To chyba producenci samochodów tak robią z nowymi elementami. To taka fajna opcja. Znaczy fajna, no nic odkrywczego, ale nie kosztująca, a jednak później wiesz, jakaś tam dodatkowa z tego tytułu może być taka pseudo-diagnostyka, że coś widzisz po prostu. Obserwacja. Coś czy nie. Tu widzę, że w silniku chyba nie ma ani jednej śrubki, której byś nie dokręcał kluczem dynamometrycznym. To takie wiesz, zwyczajnie. No ale wtedy jesteś pewien, że wszystko jest. A nie masz tego, że rutyna cię gubi i już wiesz z jaką siłą to jest i dokręcasz bez? No, jak ci to powiedzieć? No zdarza się czasami oczywiście, tak? Ale no czasami czujesz, no tak jak nie będę z tobą szczery, no nawet tutaj założyliśmy na górze tutaj kluczyk i to dokręciliśmy mostki, ale tak naprawdę uwierz mi, że już tyle tego przerzuciliśmy przez swoje ręce, że nawet zakładasz, nie wiem, założyłbyś malutką grzechoteczkę i byś wiedział, czy to już, czy nie po prostu, tak? Także... Okej. Doświadczenie. No tak mi się wydaje, no ale moim zdaniem warto sprawdzić zawsze po prostu, bo to... Zawsze mnie to po prostu zastanawiało, czy jak nagrywam, to co widzę jest zawsze, czy po prostu na potrzeby nagrań. Nie, no to nie mam tu na myśli ciebie, wszystkich, z którymi nagrywam. Generalnie no, w silniku najważniejsze, żebyś dokręcił głowicę, żebyś dokręcił korby, tłoki, wał, tego typu kwestie, nie wiem, sprzęgło, koło pasowe. To są rzeczy, które klucz dynamometryczny jest no, niezbędny po prostu. Natomiast nawet chociażby taki osprzęt czy coś, no już jeżeli to robisz, nie wiem, 40, 50 raz, no to pamiętasz już mniej więcej, czujesz to tak naprawdę, tak? Także no na pewno głowicy nie dokręcasz, wiesz, bez użycia klucza dynamometrycznego. No nie, to jest niedopuszczalne. No ale takie elementy sprzętowe to myślę, że bez problemu. Kamilu, tak? Jakiś nieoczekiwany zwrot akcji. Fakapik jest, wiesz, bo jakiś błąd w numerze czy coś i no nie sprawdziłem tego. Mamy pompę z GT, a Cora mamy z GE. I dlatego tak się śmiałem, żebyś to wyciął, bo uszczeka nam nie siadła. Okazuje się, że pompa też nie siada. Ajajaj. Znaczy wiesz co, kurde, no bo jutro albo dzisiaj już nie dam rady. Muszę w swoich czeluściach poszukać tego elementu od GT, albo poszukać drugiej pompy od GE i wtedy nie będzie... Weź to przyłóż, pokaż mi na czym polega różnica. Takie małe niedopatrzenie. Bo tu w większości otworów jest, nie siadają, jak jest widzisz. zgoda. Tu brakuje. Z tej strony niczego nie ma. Ale to... No dobra, no to po prostu... Możemy tylko ewentualnie dzisiaj jeszcze, wiesz, zaraz tam tylko wytrę to miejsce, to nie będziemy pokazywać z silikonu pod pompę. Możemy złożyć tylko rozrząd, zakręcić nim po prostu i to chyba tyle. No, czyli musimy ogarnąć temat pompy, akurat będę miał wtedy miskę i będziemy mogli wtedy dokończyć resztę sprzętu. No niestety znowu się nie udało. Tak, będzie kolejny odcinek. Nic złego. Niezaplanowane to jest naprawdę, także... Tutaj nigdy nie było scenariusza. Czyli jeszcze coś zrobimy mimo tej pompy. Wiesz co, to używamy tutaj takiego, jakiś tam zwykły smar ceramiczny, ale chodzi o to, że to się nie zapieka, bo tu bardzo ciężko ten element jest później zdemontować i czy nawet w serii czasami te śruby bardzo często trzeba podgrzewać, bo one też są fabrycznie składane tutaj na klej. A ten element też bez specjalnego przyrządu, tak jak tutaj widzisz, ma takie dwa otwory, dzięki którym zakładasz taki przyrząd i możesz to zbić. No ale jeżeli zrobisz coś takiego, to potem tylko tak naprawdę podważasz nawet po roku, po dwóch, po trzech. Schodzi normalnie i nie ma z tym problemu żadnego, także takie coś, poczekaj. A czemu nie można tego po prostu zrobić w ogóle bez smaru? Znaczy można, ale to jest takie nasze jakieś tam taki, wiesz, jakiś tam patencik. Zobacz jak to teraz pięknie pracuje i nic się z tym nie zadzieje, wiesz, po upływie dużo jakiegoś tam, wiesz, czasu. Tutaj też kolejnym etapem będzie jeszcze tutaj koło ATI, czyli damper, który jakby wpływa na niwelowanie drgań harmonicznych wału i no jakby
Czyli taka dwumasa? Czy źle to nazwałem? Ale wiesz co, to też jakby uczestniczy w takim jakby wyważaniu powyżej danej partii obrotowej, czyli ten wał pracuje bardziej płynnie i generalnie mniej zużywają się panewki, bardzo często w takich silnikach się używa. Już w motorsporcie praktycznie każdy to montuje, także no bo seryjne ten koło... cały damper masz już? Tak, ale tutaj gdzieś na półeczce leży, natomiast w seryjnych na przykład powiem Ci, że jest taka opcja, że to jest dwa takie elementy aluminiowe, które są ze sobą, znaczy koło pasowe, które jest ze sobą zwulkanizowane, no i na przykład w takich ekstremalnych przypadkach bywało tak, że to się po prostu urywało i wiesz, i wtedy na przykład, nie wiem, uszkadzało nam tutaj jakieś wentylatory, czy kawałek chłodnicy, czy czegoś powiedzmy, także w przypadku dampera, anti-dampera, czyli takiego balansera po prostu nie ma takiej opcji, bo to jest już stricte do motorsportu rozwiązanie, więc można to, tylko że to drogie jest stary, bo to same takie koło pasowe to prawie 2,5 koła kosztuje, nie? Także... Właśnie taki często nieporuszany przeze mnie wątek to koszty tego wszystkiego. Myślę, że na koniec, jak już silnik uznamy za złożony, to podpytam Cię mniej więcej. Po prostu. Wiadomo, że teraz bardzo ceny obróbki poszły do góry i to naprawdę mówię to z pełną świadomością, bo jakby jesteśmy w temacie i płacimy ciężkie pieniądze i klientów też trzeba uświadamiać, że te ceny są zupełnie inne w tym momencie i to nie jest nasza jakaś tam polityka, tylko po prostu tak jest teraz na rynku i tak to wygląda. Części też niektóre nawet 20-30% poszły do góry, więc no teraz zbudowanie takiego, nawet samo kupienie tego motoru, o czym już rozmawialiśmy niejednokrotnie chyba w poprzednich jakichś tam odcinkach, to też już jest jakiś kosmos, a do tego jeszcze zbudowanie czegoś takiego, no to... Dla coraz mniejszej grupy jest ta przyjemność. No niestety, a szkoda, bo fajnie, żeby to się rozwijało coraz bardziej po prostu, a nie żeby właśnie przez inflację czy takie problemy to po prostu jakoś umarło śmiercią naturalną, tak? Albo... No. Co robimy dalej? Tutaj tak, napinacz, kowadełko to wzmocnione musimy zamontować, ale pasek tylko założyć dzisiaj tak wiesz, na zasadzie założymy, zakręcimy, odblokujemy, znaczy nawet chyba nie będziemy napinacza odblokowywać, bo ja będę musiał to jeszcze zdjąć i tutaj sobie na spokojnie zrobić pompę, tak, także... No dobra. Ale już będzie można tym zakręcić, będzie widać, że pokażemy znaki tutaj na tym, na rozrządzie. Tutaj mamy, i tutaj masz jeszcze trigger, bo ten jest VVTi-owy, co to znaczy, że to masz wieniec 36-2, a w Toyocie, w Suprze najczęściej te silniki GTE miały tutaj, nie miały takiego triggera, tylko miały 12, i jeden Z z GTE też miały 12 wypustek, tak? Także inny zupełnie zapłon, znaczy inny trigger zapłonowy. Lepszy, gorszy? Nie, znaczy... Niektórzy twierdzą, że to jest bardziej dokładny. Bo jest 36. No tak, ale szczerze, jak ktoś stroił GT takie oryginalne, to nie stanowi problemu. Okay. Steczkę, zobacz, taki malutki napinacz, no nie? I to jakby ogarnia cały temat. W ogóle ten pancerny samochód jest banalnie prosty, bo tutaj mamy tylko jedno, widzisz, kupujesz taki zestaw po to, żeby wyjąć z niego rolkę i założyć tą wzmocnianą. Także to będziemy musieli rozkręcić. No tak, to już pokazywałeś. No, tutaj też używamy tego smarku, tak z ciekawostek, bo to też czasami potrafisz zapiec albo stanąć na dębowo, także można sobie to też tutaj odrobinkę dać tego i będzie działać. Ja to ciekawy jestem, ile osób faktycznie skorzysta z tego kompendium i złoży silnik. Tylko też, żeby ktoś tego nie odbierał, że to wiesz, jakiś tutaj z mojej strony przemądrzanie się, po prostu, no nie wiem, trochę tego złożyliśmy, w taki sposób to robimy, a ktoś może powiedzieć, o kurde, ja to robię inaczej, no nie, ale... No ale prośba do widzów, że jeżeli faktycznie są jakieś osoby, które się będą posiłkować tym materiałem, dajcie znać. Będzie miło. Będzie miło, jak najbardziej oczywiście. Wiesz co, tylko dzisiaj to tak, wiesz, przykręcimy... Na pokaz. I tak, po prostu, że zakręcamy, bo i tak będę musiał to zdemontować. Widzisz, niebieski pasek wiedzie na pokład. Muszę założyć pompę, więc nakładamy tylko jeszcze napinacz i odpalić granat. Podobne, co? No, późna godzina, co? Która jest? Po 21 lekko. O nie, Anka, będzie na mnie zła. Przyjdź do domu. Pocieszę cię, Marlena też będzie wściekła. No dobra, to zostaną tylko pasek, tu założymy śrubę. I to chyba dzisiaj tyle, no. Z tą pompą na nie wyszło trochę. Oj tam. To moje niedopatrzenie, więc... Słuchaj, bardzo dobrze, że coś nie poszło. Wygląda to bardziej... Zgana. Już chyba chcę skończyć. Dlatego tak się kręcę, wiesz?
Dobra, stary, lecimy. O, widzisz, już mamy collision course. Musimy przekręcić wałeczkami zaraz. No dobra, tutaj jest. No i to masz dół. Tadam, pasek zakładamy? Góra też siedzi. Chińskie kółko w miarę się zgadzam. Nie założymy, tylko wiesz co, muszę umyć ręce, bo żeby go nie pobrudzić. Jest paseczek. Ładny niebieski. Kurde, lampy nie mogę już włączyć, wyobraź sobie, że niski poziom baterii. Tak? No. To znaczy, że musimy kończyć. No chyba tak, no. Czekaj, rzucimy tak na szybkości. No. Tutaj już przytrzyma paluszkiem. No dobra? pewnie, jak najbardziej, czekaj, zrobię sobie szeroki kąt. Ciach. O, teraz jest wszystko pięknie. Tak powinno być. Ale ładnie. Tylko wiesz, no, nie wiem, możemy to strzelić tutaj z tego napina. A zresztą dokręcę go lekko, to już się lekko napręży. Strasznie sztywny pasek, nie? Zauważyłeś? Trochę walki było. No bo on się musi ułożyć, wiesz, przy pierwszym, teraz już jak drugim razem założyliśmy, to już wskoczył normalnie na swoje miejsce. No i to tak, patrz, jak się ma wyobraźni, można by sobie tak tutaj, o, pyk, to tak się napina, już nie będę tego, wiesz, strzelał, możemy nim zakręcić lekko, zobaczyć, czy jest wszystko ok, no i tak to mniej więcej działa, tak? Fajnie. To można powiedzieć, że tym akcentem kończymy drugą część. No tak. No tutaj oczywiście, wiesz, to jest jeszcze bez tej pompy wody, tutaj dodam jeszcze obudowy, później koła i osprzęt, tutaj w tym przypadku, czy tu będzie elektryczne wspomaganie, chyba jeszcze nie wiem, nie pamiętam. Tutaj alternator, no tutaj już będziesz miał kolektor wydechowy, łapy, poduszki, tutaj całego ssaka wrzucimy, no i potem... To ja wiem, co możemy zrobić na koniec. No. Uśmiechnij się do kamery, będzie miniaturkę. Okej. Dobrze. Tym akcentem kończymy. To co, zbijamy piątkę, żegnamy się z widzami. Piąteczkę, dzięki za trwałość, bo dzisiaj długo byłeś. No już się ciemno zrobiło. A chętnych do współpracy zachęcamy do kontaktu przez Face'a. Tak, poproszę. Super. Fajnie. To do zobaczenia Dzięki, pozdrawiam. w trzeciej części składania tego silnika.